Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę przepis na świetne ciasto, które nie wymaga piekarnika. Przygotujemy prosty, choć wymagający czasu i cierpliwości torcik chałwowy na bazie sera mascarpone, chałwy i czekolady. Brzmi dobrze, prawda? Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego chałwowego deseru zaczynamy od ciasteczkowego spodu. W tym celu wkładamy ciastka do woreczka strunowego i za pomocą wałka do ciasta rozbijamy je w drobny pył. Jeśli chcecie, użyjcie do tego celu robota kuchennego. Metoda z woreczkiem sprawia jednak, że po wszystkim mamy odrobinę mniej do sprzątania. Rozbite ciastka przesypujemy do miski i dodajemy do nich rozpuszczone masło. Składniki mieszamy ze sobą do momentu, kiedy ciastka będą przypominać strukturą mokry piasek. Kiedy to nastąpi, przekładamy je do tortownicy o średnicy 20 cm z natłuszczonym i wyłożonym papierem do pieczenia dnem. Ciastka ugniatamy za pomocą szklanki do momentu, kiedy utworzą równą i zwartą warstwę. Tak przygotowane odkładamy do lodówki na czas przygotowania pozostałych warstw. W czasie, kiedy ciasteczkowy spód jest w lodówce, zabieramy się za drugą warstwę deseru. W tym celu do miseczki wkładamy 2 listki żelatyny i zalewamy je zimną wodą. Jeśli chcecie, użyjcie żelatyny w proszku lub agaru. Miseczkę z żelatyną odstawiamy do namoczenia na około 5 minut. Nadchodzi czas na chałwę. Tę musimy rozkruszyć w bardzo drobne kawałki. Najlepiej zrobić to za pomocą widelca. Jeśli pozostaną nam jakieś większe grudki, nie przejmujmy się tym, poradzimy sobie z nimi później za pomocą miksera. Nareszcie możemy zająć się serem mascarpone. Ten ucieramy za pomocą miksera na średnich obrotach do momentu, aż uzyskamy puszystą masę. Kiedy mascarpone jest już odpowiednio utarte, dodajemy do niego pokruszoną chałwę. Składniki masy miksujemy ze sobą na niskich obrotach do momentu, aż wszystko się ze sobą połączy. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście pod linkiem w opisie. Tak przygotowaną masę na chwilę odstawiamy i wracamy do żelatyny, która na tym etapie powinna być już odpowiednio namoczona. Odciskamy z niej nadmiar wody, jednak nadal nie możemy jej użyć w takiej formie i musimy ją rozpuścić. W tym celu przekładamy ją do szklanej miski i rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Zajmie to niewiele czasu, dlatego miejmy na nią stale oko, ponieważ nie może się ona zagotować. Inaczej straci swoje właściwości żelujące. Ściągamy ją z kąpieli wodnej od razu po rozpuszczeniu. Do rozpuszczonej żelatyny dodajemy około łyżkę kremu chałwowego i mieszamy. W ten sposób żelatynę zahartujemy i unikniemy grudek w gotowej masie chałwowej. Żelatynowo-serową miksturę przelewamy do reszty masy chałwowej i miksujemy wszystko ze sobą na niskich obrotach. Robimy to tylko do momentu, kiedy składniki się ze sobą połączą. Tak przygotowaną warstwę chałwową wykładamy na ciasteczkowy spód. Masę rozprowadzamy równo po całej powierzchni ciastek. Blaszka z naszym deserem ponownie trafia do lodówki, a my w tym czasie możemy zająć się ostatnią warstwą. W tym celu ponownie wracamy na kuchenkę, gdzie w kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę. Pamiętajmy tylko o tym, żeby ją wcześniej rozdrobnić. Jeśli chcecie, możecie ten krok wykonać w mikrofali. W takim wypadku czekoladę należy mieszać co 15 sekund. Pozostawiona sama sobie może się przypalić. Rozpuszczoną czekoladę odstawiamy na kilka minut do lekkiego przestudzenia. W tym czasie możemy zająć się śmietaną. Dobrze schłodzoną kremówkę przelewamy do miski i ubijamy mikserem na wysokich obrotach do uzyskania sztywnego kremu. Pod koniec ubijania śmietany dodajemy do niej cukier puder i dokładnie mieszamy.
Następnie dodajemy do niej rozpuszczoną przed chwilą czekoladę i mieszamy za pomocą miksera do momentu, kiedy składniki się połączą, a całość nabierze konsystencji gęstego musu. Tak przygotowany mus wykładamy na schłodzoną warstwę chałwową i równo rozprowadzamy po całej powierzchni ciasta. Następnie przeozdabiamy wszystko wedle własnego uznania. U mnie w tym charakterze dzisiaj występują wiórki czekoladowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeozdobić ciasto świeżymi owocami. Deser jest prawie gotowy, ale należy go jeszcze schłodzić. Torcik trafia do lodówki na minimum 3 godziny, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia. Po tym czasie delikatnie odcinamy go od ścianek blaszki i wyjmujemy z formy. Nasz chałwowy torcik jest gotowy do podania. Nie było łatwo, ale w końcu się doczekałem. Próbujemy! Brak słów. Warto było czekać. Słuchajcie, warstwa chałwowa jest delikatna i przyjemnie kremowa. Nie jest za słodka, a sama chałwa jest tylko leciutko wyczuwalna. Mus jest cudownie czekoladowy i gładki. No i oczywiście ten przyjemnie maślany spód z ciasteczek. Moim zdaniem żaden sceptyk chałwy się temu nie oprze. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, czy lubicie chałwę. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!